Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dziś kolejny demontaż telefoniku. Tym razem będzie to Sony Ericsson Hensel. Bardzo ciekawy egzemplarz od Sony Ericssona. Ściągamy tylną klapeczkę. Bateryjka, zobaczcie, oryginalna BST43 i dokładne informacje na nalepce informacyjnej JD20i. Wyprodukowane Chiny, rok produkcji 2011, 23 tydzień. Tak to wygląda w skrócie. I teraz przechodzimy do demontażu. Pierwsze co, odkręcamy dwie śrubeczki. To będą tutaj. One są inne niżeli te tutaj na końcu i na początku. Jest to Torx tutaj w tym przypadku T5H. I od razu mówię, że jeśli chodzi o ten telefon, nie jest trudny w demontażu, a wydawałoby się, że jest skomplikowany. A w rzeczywistości tak nie jest. Teraz zmienimy Torxa na tego bardziej popularniejszego, czyli T6H. Jest. I odkręcamy jedną, drugą, trzecią i czwartą. Dwie i tutaj dwie. To jednak nie jest to ten Torx, tu jest jednak drugi, czyli T5H u samej góry. Dobra, mamy już to. I teraz sobie po prostu zwyczajnie odłączamy tylny korpusik. Tutaj chyba najlepiej w tym miejscu byłoby. Wyciągamy. Tutaj wewnątrz mamy głośniczek główny, wibracje. To tyle. I tu między płytą główną jest klawisz, więc uważajcie na tego klawisza. Tutaj odłączamy sobie i podważamy tasiemkę. Tutaj w tym miejscu podważamy i wyciągamy. I teraz możemy już swobodnie wyciągnąć naszą płytę. W bardzo prosty sposób. Tu widzę, że komuś tutaj ta taśma, widzicie, się po prostu odczepiła. Tak to wygląda. Nie odczepiła się, oderwała się już. Spójrzcie. Teraz możemy już zwyczajnie wymienić tą taśmę. Jeśli mamy, no teraz jeszcze nie oczywiście, ale już jesteśmy w połowie. Tak to wygląda. Odkładamy na bok. I teraz kolejne kroki, żeby dalej zdemontować, to potrzebujemy kolejny Torx. Tym razem będzie to Torx gwiazdka. Ja używam PH30. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta i szósta. Odłączamy te dwa elementy. Tu już w tym momencie możemy sobie wymienić tą często wycierającą się klawiaturkę numeryczną. Teraz z tej strony możemy sobie po prostu wybić, jeśli chcemy. Jest. I teraz spójrzmy. Tutaj pod spodem, pod tą zaślepką, mamy również dwie śrubeczki. Jedna widzę jest stracona. Tu jest. Druga jest tu, więc sobie ją odkręcimy. Jest. Tutaj u samego dołu nie mamy nic, ale możemy sobie to oczywiście... Tu powinny być jeszcze. Tu powinny być. Co ja to gadam? Tutaj pod spodem odepniemy sobie.
klawiaturkę tutaj funkcyjną. O właśnie, tu jest dość ciężko ją oderwać. Tak ona wygląda i tutaj mamy łączenie właśnie tej całej ramki. Jest tu jedna i tu jest druga. I teraz możemy sobie swobodnie odłączyć ramkę. O właśnie, jeszcze mi odskoczyło. Rameczkę. Tu musimy użyć czegoś mocniejszego plastiku, bo jest ciężko. Jest dość ciężko naprawdę. Więc sobie odłączymy. Jedna strona już jest. Teraz druga. I jest. No i teraz widzimy, możemy sobie tutaj wymontować głośniczek od rozmów. I mam jeszcze dwie kolejne śrubki. Są to śrubki tutaj krzyżaki. Podważamy sobie płytkę i wyciągamy nasz wyświetlacz. Tutaj sobie wyciągamy wyświetlacz. Bardzo łatwo. Nakładkę, która osłania wszystko. I teraz jeśli chcemy płytkę klawiaturki funkcyjnej oraz główną taśmę. Tutaj oczywiście odpinamy sobie u samej góry. I tak to wygląda. Widzicie, wydawałoby się, że jest dość zaawansowany telefonem. No trochę może jest, ale łatwo go naprawdę zdemontować. Myślę, że dość prosty sposób, jeśli chodzi o Sony Ericssona Henzela. Tu widzimy, że są śrubeczki, jedna, druga, trzecia, czwarta. Możemy sobie odkręcić i rozłączyć cały mechanizm wysuwający. Jeśli chodzi o ten telefon, o Sony Ericsson Henzel, właśnie był dosyć problematyczny i czasem się wyginał i przez to właśnie przez niego tutaj schodziło w dół i wycierało nam klawiaturę numeryczną. No i przez to często po prostu, no, jeśli ktoś po prostu użytkował ten telefon 10 lat, to musiał dość często ją wymienić, kiedy po prostu chciał mieć to wszystko w bardzo ładnym stanie. I to wszystko, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!